Pora zwiedzić martwy las. Północny las, bo stanie strasznie mieszałem północ z południem. Mamy w końcu dostęp do czwartej strefy na mapie. Jeżeli mam to jakoś skomentować, to martwy las wydaje się być dosyć martwy, jak sama nazwa wskazuje. Uschłe drzewa, zero roślinności. Jako że jeszcze przed chwilą była to zamknięta strefa, to nie powinniśmy oczekiwać tutaj nigdzie sklepu, ani karczmy za rogiem. Lokacja wygląda ciekawie, a najzabawniejsze dla mnie są chyba te pułapki na niedźwiedzie porozstawiane tu i tam. Liczę na jakiś drobny dialog po kliknięciu na jedną z nich, ale niestety się nie udało. Przeciwnicy znajdujące się tutaj to nie są już skorumpowane zwierzęta, a martwe zwierzęta. Ma to sens, w końcu jesteśmy w martwym lesie. Korupcja to najwyraźniej taki pierwszy stopień, do którego zmierza złoczyńca, a że ten las był już wystarczająco długo pod jego kontrolą, to tutaj są martwe zwierzęta. To też powinno być oczywiste, przeciwnicy w tej strefie są jeszcze silniejsi, choć nie ma tutaj tak naprawdę żadnych nowych zwierząt. Każdy z nich, jeleń, dziki, sowa, to najsłabsi przeciwnicy w pozostałych lasach. Także teraz walczymy ze zboostowanymi słabiakami, ogólnie nie ma aż tak dużego zagrożenia. Musimy porozwalać typa, rozejrzeć się za jakimś następnym celem, do którego mamy zmierzać. Po lewej stronie mapy znajduje się lokacja, w której widzimy glitcha i 5 nagrobków. Znamy już to miejsce, bo pojawiło się na trailerze. Podchodząc do nagrobku widzimy komentarz, że to najwyraźniej postacie, które zginęły od siły niszczącej las, ale pojawia się pytanie, kto pogrzebał te postacie. Oczywiście możemy się domyśleć, że nagrobki w głównej mierze mają być nawiązaniem do dzieciaków zabitych we Freddy's, którzy zawsze znikali piątkami, ale nie jest to jakieś oficjalne znaczenie pojawiające się w grze i możemy zgadywać, o co tutaj mogło chodzić. Jak też możemy zobaczyć, w martwym lesie znajduje się zamek ogrodzony fosą i to jest prawdopodobnie główny cel, do którego zmierzamy. Bardzo podobny do zamku w pierwszym arcade'zie. Zaraz tam polecimy, ale najpierw chcę rozejrzeć się po reszcie mapy. Martwy las i jego brak sklepu jest trochę męczący. Tym razem maksujemy sobie atak 30 to największy, jaki możemy mieć. Zgodnie z tabliczką mamy przed sobą opuszczony zamek i to jest cel naszej przygody. Jednak ktoś broni tego zamku i jest nim skorumpowany Bibi. Bibi wariat z młotkami w rękach. Zgodnie z jego słowami pokonanie go doprowadzi do aktywowania jakiegoś kill switcha, który przywróci innych do życia, ale jeszcze silniejszych. No ale że nie możemy się wycofać, nie możemy go jakoś ominąć, to musimy jednak zaakceptować ten kill switch. Co ciekawe, nie zabiliśmy Bibi, a kiedy powinniśmy byli go pokonać, zostało mu ostatnie życie i po prostu zniknął w przeciwieństwie do reszty. Po pokonaniu Bibi możemy podejść do drzwi, ale już z oddali widzimy, że będziemy potrzebować następnych 3 kluczy do przejścia dalej. Sara powtarza nam mniej więcej słowa Bibi. Przeciwnicy, których wcześniej pokonaliśmy, powrócili silniejsi, musimy jeszcze raz przejść i wklepać w tej samej kolejności, więc pora iść do zachodniego lasu. Skorumpowana Chica zmienia się w martwą Chikę. Najwyraźniej wcześniej ją rozwaliliśmy, ale siła, która trzyma martwe zwierzęta w północnym lesie, także trzyma Chikę przy życiu. No i teraz jest ona znacznie silniejsza niż przedtem. Atak mamy taki sam, ale ma 2 razy więcej życi, a ja nie mam za dużo itemków, żadnego boosta do ataku nawet, więc nie ma dużych nadziei co do tej walki.
W drodze powrotnej okazało się, że nie tylko Chica jest silniejsza, bo także skorumpowane minionki zmieniły się w skorumpowane plus i klepią mocniej, choć nie są jakimś dużym zagrożeniem, przynajmniej ci tutaj w tym pierwszym lesie. Zacząłem sobie trochę farmić, bo muszę zebrać pieniądze na power-upy, wklepać martwej cice i po drodze okazało się, że przy sklepie znajduje się Bibi. Przepraszam nas za to, co było, mówi, że opamiętał się po tym, jak został sklepany. Jawne nawiązanie do Popgoes Arcade 2, gdzie musieliśmy wklepać królom, żeby się obudzili. Bibi prosi nas o zaufanie, mówi, że się zmienił, chce nam pomóc, ukradł królowi power-upy i chce nam je dać, ale tylko wtedy, gdy wypełnimy jego hit listy. Musimy pokonać konkretną ilość minionków w każdym lesie i w zamian za to dostaniemy nagrody. Zwiększa nas szanse na krytyki, szybsze poruszanie się w Overworldzie, boost na tarczę. Musimy więc zacząć farmić jeszcze mocniej, bo boosty przydadzą nam się w przyszłości, a po drodze tak czy tak będziemy farmili monetki na power-upy. Mogę też dodać, że nagranie z wersji 1.0.0 i tutaj spotkanie z Bibi jest totalnie opcjonalne. Stoi przy sklepach jak stał, więc ewentualnie każdy go zauważy, ale w teorii nie musimy z nim w ogóle rozmawiać. W aktualizacji zostało to zmienione i Sara mówi, że ktoś zostawił nam wiadomość, fabuła kieruje nas do porozmawiania z Bibi, zanim będziemy mogli kontynuować historię. Co wydaje mi się dosyć ciekawe, to mniej więcej to, że na dobrą sprawę dostaliśmy tutaj nowe epitomy. Gra nazywa się Dead Forest, więc w pewnym sensie nawiązuje do anulowanego sequela Popgoesa i martwe zwierzęta w pewnym sensie reprezentują epitomy. Zamiast dostać Deadline'a czy epitom Popgoesa, dostajemy martwą Chikę, która wygląda mniej więcej jak epitom. Żywy, niebezpieczny szkielet. Jeśli miałbym podstawiać wszystko pod wszystko, to skorumpowane zwierzęta są Luxami, a król, który to wszystko kontroluje, jest Simonem Deadline'em. Ale ta historia jest tutaj przepisana na postaci z pizzerii Freddy'ego, więc możemy się domyśleć, kto będzie finalnym bossem. Ostatnio robiłem replay arcade'a i doszedłem do wniosku, że moje ruchy nie były aż tak głupie, bo Chica czeka ze skokiem na atak, więc bronienie się w dobrym momencie w niczym nam nie pomoże. Więc nie było takiej walk, prowadzę w miarę sensowny sposób tutaj. Po pokonaniu Chiki otrzymałem jej umiejętność skakania. Dużo jest tutaj do czytania, ale w skrócie mogę rozwijać tego skilla przy użyciu nowej specjalnej waluty Emerald Coinów. Teraz dzięki skillowi możemy przeskakiwać dziury i dojść do miejsca, które było ekskluzywne dla Chiki. Okazuje się, że jest tutaj maszyna tworząca te promienie, korumpująca zwierzęta i możemy ją wyłączyć, uwolnić wszystkich spod mocy króla. Ale nas to obecnie mało obchodzi, bo jeszcze nie dokończyłem hitlist, więc ratunek będzie musiał poczekać, bo trzeba jeszcze sklepać parę niewinnych zwierząt. Umiejętności możemy rozwijać dzięki manorze w karczmie. Od teraz robi dwie rzeczy. Umiejętność skoku można rozwinąć dwa razy. Za pierwszym razem pozwoli nam zbierać owoce z drzew, a za drugim razem... Ciekawostka. Jak ogrywałem grę drugi raz, to byłem ciekawy tego, co się stanie, jeżeli nie będę rozmawiał z Sarą i kontynuował fabułę bez niej. Odpowiedź jest taka, że fabuła nie pozwoli nam walczyć z bossami, póki ona nie pozwoliła nam się klepać. Upgrade uzyskany, maszyna wyłączona i z tego lasu byłoby to na tyle.
W tej wersji gry muszę wykonać hitlistę przed wyłączeniem maszyny, bo inaczej zdobycie power-upa będzie niemożliwe, ale po aktualizacjach można power-upy później kupić, jeżeli wyłączymy korupcję za wcześnie. Ale upgrade'y są drogie, więc nie wydaje mi się, że jest to jakoś bardzo opłacalne. Teraz kolej na następny raz i tym razem może mamy trochę więcej zabawy w tym kontekście, że możemy odwiedzić wcześniej niedostępne strefy, a także szukać tych obiecanych Emerald Coinów. Na szczęście są tutaj rzeczy do roboty, nie jest to taki całkowity reskin pierwszego przechodzenia przez lasy. Za drugim razem robimy więcej. Zastanawia mnie tutaj motywacja Bibi i jego hitlist. Co jak co, mordujemy skorumpowane zwierzęta. Jestem w stanie zrozumieć Popgoesa, bo jest przez nich atakowany i nie może zrobić nic innego. No chyba, że może obezwładnić ich bez zabijania. Ciężko powiedzieć, jak to wygląda poza mechanikami gry, fabularnie. Ale wciąż, Popgoes powinien śpieszyć się do maszyny korumpującej las i ją wyłączyć, żeby był spokój, żebyśmy nie musieli się klepać z niewinnymi zwierzętami. Tymczasem Bibi nie. Bibi chce, żebyśmy mordowali konkretne ilości zwierząt. Czy nie jest na pewno dobry i po naszej stronie, czy może udaje, że nam pomaga? Osobiście ciągnie własną rzeź? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że umiejętność skoku jest bardzo fajnym powiewem świeżości do walk. Jeżeli przeciwnik ładuje krytyka, to nagle jesteś jeden atak do przodu, bo wcześniej on zadałby atak o mocy 1,5, teraz po prostu nie trafia, tak za 0. Oczywiście może się wydarzyć, że przeciwnik zada 2 krytyki pod rząd i skok jeszcze ci się nie naładował, co wymusza jednak użycie zwykłej obrony. I to jest dosyć fajny rozwój, w końcu coś się tutaj dzieje, gra nie skupia się na ciągłym klikaniu jednego guzika. Foxy daje nam swój hack i możemy wyłączyć drugą maszynę w drugim lesie.
Teraz możemy w ogóle wrócić do pierwszego lasu, zobaczyć, znowu znaleźć strefę, w której możemy wejść po otrzymaniu haku. Specjalne strefy są o tyle dobre, że mogą w nich być ukryte emerald coiny, a także klucze do zamku, te, które teraz powinniśmy znaleźć. Upgrade haku pozwoli nam uciekać z niechcianych walk. Zanim weźmiemy się za Bonniego, w tym miejscu mamy ostatnią hitlistę Bibi, za którą dostaniemy kolczastą tarczę. Hitlisty w każdej lokacji są ciężkie, bo zawsze znajdzie się ten ostatni, do którego nam brakuje i którego ciężko jest spotkać, bo gra nam wywala przeciwników, których udało nam się już wcześniej dokończyć. Ale musimy to ewentualnie zrobić po jakimś czasie i ta hitlista też ewentualnie zostanie skończona. Bibi mówi nam też, że ma dla nas dodatkowy prezent i będziemy mogli go ogarnąć w karczmie w ogrodzie. Epitom Bonnie jest powalony, bo leczy sobie ogromne ilości życia. Żeby rozwalić tego typa, to potrzebuję mieć farta i wbijać krytyki często, bo bez nich będę się bardzo minimalnie zbliżał do pokonania go i będę potrzebował ogromnych ilości leczenia. Oczywiście dużym game changerem byłby tutaj hack Foxiego, bo on zapewnia ci krytyka co trzeci atak, ale nie znalazłem wszystkich szmaragdów, więc będziecie musieli zobaczyć, jak męczy się z tą walką bez tego skilla. Trochę nie lubię tego, jak ostatecznie zostały rozwiązane te upgrade'y z emerald coinami, bo specjalne skille w walce to jest teraz coś, co bardzo ciężko zdobyć. Zbieranie znajdziek z idei kojarzy się z moimi pobocznymi opcjonalnymi bonusami, ale tutaj są dosyć istotnym elementem, zwłaszcza hack. Umiejętność Bonniego jest mała i w praktyce większość ludzi będzie rozwijała swoje umiejętności po kolei, więc jeżeli komuś nie uda się wymaksować emerald coinów, nie będzie mógł użyć tej umiejętności w ogóle. Ja zdobyłem ostatni emerald dopiero po skończeniu gry na przykład. Nie mam tutaj jakiegoś prostego rozwiązania, ale wydaje mi się, że po prostu średnio się komponuje jedno z drugim. Znajdźki są takie luźne, powinny nie być aż takie wymagające. Może jakby odwrócić nagrody, które dostajemy od Bibi, a które od Manori, to Bibi boostowałby nam je wystarczająco do walki, nie wiem.
W południowym lesie za skałą znajduje się studnia. Jeżeli ktoś pamięta oryginalny Pop-Go's Arcade, to będzie widział, że musimy podejść do studni i klikać na nią aż do skutku. Ten easter egg jest nawiązaniem do sposobu, w jaki zginęła Bonnie, do tej siekierki. Nie ma żadnego specjalnego sekretu, ani żadnej specyficznej nagrody, po prostu taki tekst. Nic więcej. Umiejętność Bonniego można rozwinąć o używanie tych podkopów na każdej mapie jako szybkiego transportu pomiędzy lokacjami i umiejętności Digo oczywiście. Możemy też przekopywać się pod skałami, więc w tym momencie możemy iść dosłownie wszędzie. Rozejrzymy się po reszcie mapy. Nagrodą, którą Bibi dla nas zostawił, to jukebox w karczmie, w którym możemy odsłuchać sobie wszystkie piosenki z gry. Niestety kosztują pieniądze, więc nie tak łatwo jest je wszystkie zebrać, no i widać też, że nie wszystkie są odblokowane na start, więc można się z tym pobawić jako taki drobny postgame. Nawet jeżeli rozwaliliśmy wszystkie maszyny i skorumpowane zwierzęta, nie pojawią się już w lasach, to wciąż mamy martwe zwierzęta w martwym lesie do grindowania i one nie znikną. Co jak co, przeszliśmy tak jakby drugą fazę gry i mamy drugi zestaw kluczy. Mamy wymaksowane staty, mamy nie wszystkie power-upy, mamy wszystko od Bibi, teraz zostało nam już tylko iść do zamku.